Dziś w odcinku Ziutek zastawia znaleziony średniowieczny rycerski ekwipunek. Pan się najpierw przyzna, skąd pan tak naprawdę to ma. Tutaj to już pan mnie obraża, panie Karolu. Angelika wraca do pracy po postrzale. Angelika. Mąż Angeliki, Jacek, awanturuje się ze starym znajomym współświadka. Co ty tak święty się zrobiłeś? Idź, albo ci pomogę. Gówno mi zrobisz, bo nie chcesz wrócić za kratki. A co, podkablujesz? O! Pardonsik, no. O kur... Lercie, co to jest? Ha! Na Grunwald! Po zamachu w życiu Angeliki nastąpiła wielka zmiana. Jacek za dobre zachowanie i z powodu wypadku żony został warunkowo zwolniony z więzienia. Pracował zamiast niej w Lombardzie. Tego dnia Angelika miała właśnie wrócić do pracy. Maryśka, spiesz się, bo się spóźnimy! A ty na pewno chcesz wrócić do Lombardu? Mówiłeś, że rana jeszcze cię boli. Boli mnie tylko na zmianę ciśnienia. No to może zostań, ja jeszcze z chwilę popracuję. No co ty, przecież wiesz, że już nie wyrabiam w domu. Ja nie wiem, jak można wysiedzieć tyle czasu w jednym miejscu. Zwariować idzie. Uwierz mi, że można. Ale odsiadka to jest coś innego. Ja się o taką przerwę w życiu Rysio nie prosiłam. Tak, wiem. To moja wina. Przepraszam. Dobra, nie wracajmy do tego. Polubiłem ten wasz Lombard, wiesz? Wiem, no ale z jednej pensji ledwo wyrabiamy. A myślisz, że szef pozwoli mi zostać? Nie wiem, pogadaj z nim. A ty chcesz? Chcę, żebyś pracował, bo z jednej pensji to ledwo wiążemy koniec z końcem. Znajdę pracę, obiecuję. Marysia, no zajadaj, bo się spóźnisz do szkoły. Dobra. Halo? No co tam, nie możesz się mnie już doczekać? Co? Ale jaki zamach? Co? No serio mówię, Adek dzwonił w nocy. Ktoś podłożył bombę w magazynie. Pan Kazimierz jest w szpitalu. Nie wiem, Angela, nie wiem, no. Przyjeżdżajcie. Może ktoś powinien do niego pojechać, nie wiem, no. Jezus Maria. Mnie pan wystraszył już. Co z pana takie zachidło, no? Jam tu prosto na swym rymaku przygnał. Chyba uciekł z planu krzyżaków. Pan uważa z tym żelastwem, bo jeszcze komuś krzywdę zrobi. Hanga gdzie? Fajne, co? Chciałem to zostawić. Dobra. Szef w szpitalu, a Ziutek jak zwykle w swojej bajce. I to dosłownie. Miałem wrażenie, że zaraz wpadnie Grażyna, jego królowa, i znowu będzie zadyma. Skąd pan to wytrzasnął? A wracałem sobie wężową ścieżynką do domu, grzeczniutko, i raptem bum! Leżę na glebie, a obok mnie miecz. Niczym ten, no, Excalibur króla Artura. Excalibur, jak już. I co, pan tak po prostu sobie szedł i potknął się o miecz? No widzi pan, to nie przypadek. On chciał być znaleziony. Tak. A zbroja? A zbroja? A leżała obok lśniąca i cieszyła się do mnie, jak świnia w cebuli. To mi wygląda na replikę stroju średniowiecznego woja. Takie rzeczy się robi na zamówienie. Czyli ile to warte? Tanie to nie jest. No, trafiło mi się jak ślepej kurze złote jajo. Broń to samo. To jest replika średniowiecznego rycerskiego miecza. No to, czyli ile to jest warte? Panie Ziutku, pan się najpierw przyzna, skąd pan tak naprawdę to ma. O,
Tutaj to już pan mnie obraża, panie Karolu. Panie Ziutku, nikt takich rzeczy nie wyrzuca na śmietnik, no. A jednak wyrzuca. Nie chcesz pan? To nie. Pójdę do kogoś innego robić interes. Dobrze, dobrze. Niech pan poczeka jeszcze chwilę, okej? Spojrzę na to jeszcze raz. Wchodzenie w interesy z Ziutkiem to zawsze było ryzyko. No, ale byłem ciekawy, co z tego wyniknie, więc dałem mu 300. No, ale normalnie, na umowę. Dzień dobry, szanowanko. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? W interesach, mistrzunie, w interesach. Jaka natura tych interesów? Sprzedać, zostawić? Ekspres chciałem sprzedać, bo wymieniłem u siebie wystrój w knajpie i pozbywam się starego sprzętu. Nie taki stary. No ale kupiłem nowy, a tego szkoda wyrzucać. Śmiga idealnie. No dobra, a ma pan coś do niego? Dokumenty, gwarancje, pudełko? No kurczę, żona niedawno robiła porządki i gdzieś posiała. No ale wie pan, kto to się spodziewał, że kiedyś będzie sprzedawany, nie? No ja rozumiem, tylko dla nas to jest problem. No, jaki problem, mistrzuniu? Podpisuję oświadczenie, że to moje, a papiery przy okazji podrzucę. Dobra, tylko my tu mamy swoje procedury. Jakie procedury. Pan wypisuje kwit, bierze sprzęt, wypłaca kasę i po temacie. Dorzucę jeszcze paczuszkę kawy, ekskluzywnie zapakowana. Eko. To teraz podobno taki nowy bajer i nawet smaczno. W ziarnie. Dawno palona? Paniensko miar wiem, rozpuszczalkę wolę. Jak to? Szef kawiarni i pije rozpuszczalkę? Wie pan, szybciej, taniej. No, dzisiaj trzeba oszczędzać, wie pan, jakie czasy są. Tak. Dzień dobry. Przepraszam na chwilę. Cześć. Angelika. Dobrze cię widzieć. Może to dziwnie zabrzmi, ale nareszcie w pracy. Dobrze, że jesteś. Martwiliśmy się o ciebie. Wow, ale faktycznie to tutaj się pozmieniało. A co, nie mówiłem? Ale ładnie, lepiej niż było. No. A powiedz lepiej, co u szefa? No nie wiem, tyle co ci mówiłem. Na razie nic nie wiadomo. Waldi? No cześć. Cieszyłem się, że Angelika wróciła do pracy. Miałem nadzieję, że szef też szybko wydobrzeje, no i że będzie po staremu. Dobrze jest wrócić na stare śmieci. Sporo się pozmieniało, ale i tak od razu poczułam się jak u siebie. Myślałem, że siedzisz, kiedy cię wypuścili. No niedawno, ale nie chcę o tym gadać. A ty co tu robisz? Ekspres sprzedaje. Tak? A skąd go masz? Powiedzmy, że kawiarnię otworzyłem i pozbywam się starego sprzętu. Kawiarnię. Co ty pieprzysz? Z czegoś trzeba żyć. Zainwestowałem w to parę groszy. To mistrzuniu, ile dajesz za sprzęt? Nie damy ani groszy. Co? O co ci chodzi? Co to masz? Komu to zawinąłeś? Przestań gadać takie rzeczy. Sprzęt jest mój, jest czysty. Nie zabieraj ten sprzęt i wypad. Ej, nie kozakuj, bo długo cię nie było i trochę się pozmieniało. Wypieprzaj, Co to Nie chcemy tu twoich sprzętów. Co to Ej! Ej! Skoro Jacek znał tego faceta, to pewnie jakiś jego kolega po fachu. Tacy często chcą pozbyć się jakichś sprzętów na szybko. Dobrze, że Jacek go wyrzucił. Stary, co ty Oddawaj to. Zabieraj ten szmelc, nie uprawiamy tu paserki. Co ty taki święty się zrobiłeś? Mało tu ma telewizję? A to niech cię łeb nie boli, wypieprzaj. Przestań. To tylko drobna przysługa ze względu na stare czasy. Przecież razem trochę robiliśmy, nie myślę, nie? Chłopie, nie ma już starych czasów, są nowe. Idź albo ci pomogę. Gówno mi zrobisz, bo nie chcesz wrócić za kratki. A co? Podkablujesz? A ty? To już będę wiedział, to strzela z ucha. Wypier... Sam wypier... Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.
Jacek, kto to był? Skąd ty go znasz? A tam znajomy z dawnych czasów. Jacek, obiecałeś, że nie będziesz ich tutaj Ale ściągać. przecież nie ściągam. Karol potwierdzi, że tak jest. No ale kto to był konkretnie? No Waldi, taki drobny złodziej, tam kilka razy parę akcji zrobiliśmy razem. No świetnie. Ale przecież wyrzuciłem go, tak? No, nie chcę go znać. Czyli towar pewnie był kradziony, tak? Facet nawet nie miał na to żadnych papierów. Stary, na bank był kradziony, on się nigdy nie znał na kawie. No, też to zauważyłem. Tym bardziej jak powiedział, że pije rozpuszczalkę. Zna się tylko na chodzeniu. Na czym? No, na złodziejstwie. Ja myślę, że powinniśmy to zgłosić na policję. Nie będziemy się w to mieszać. Ale stary, ktoś jest poszkodowany, tak? Nie możemy tego tak zostawić. Nie, ja na żadne przesłuchania nie będę chodził, nic nie wiem. Jacek ma rację. Zresztą nie mamy żadnych dowodów, że to było kradzione. To są tylko przypuszczenia. No dobra, ale chyba powinniśmy to zweryfikować. Ja nie będę kablować. To nie jest kablowanie, to jest nasz obowiązek. Tak, a moim obowiązkiem jest dbanie o bezpieczeństwo rodziny, rozumiesz? Ostatnio tyle złego się u nas działo. Marysia była porwana. Ja nie chcę jej jeszcze raz narażać. Jeżeli Jacek podejrzewał, że gość ukradł ten ekspres, no to po prostu powinniśmy to zgłosić. Ktoś może by odzyskał swój sprzęt, a tak dalej miał go złodziej. Kazimierz wyszedł ze szpitala na własne żądanie. Razem z Beatą i Adrianem przyjechał do magazynu, w którym policja prowadziła oględziny. Wiesz, że powinieneś zostać w szpitalu przynajmniej do jutra? A po co? I po co ja tam będę leżał, jak mi tutaj magazyn wysadzili? Boże, czemu ty jesteś taki uparty? Czemu ty mnie chociaż raz w życiu nie posłuchasz, co? Ale kochanie, cały czas cię słucham, tylko teraz muszę zadbać o nasz interes. Tato, ale mama ma rację, no. Wczoraj straciłeś przytomność, lekarz kazał ci wypoczywać, tak? Wypoczywać to ja będę w trumnie, ale jak na razie w niej nie leżę, jak widać. Przecież ja się wszystkim zajmę. Dobra, Ty? weź mi pod rękę. To ja prawie zginąłem, a nie ty. I muszę się dowiedzieć dlaczego. No. Ach, weź to podnieść. Ale bardzo proszę, tu nie można parkować. Proszę stąd odjechać. Ale zaraz, proszę pana, jesteśmy u siebie. No ale naprawdę, bardzo proszę. Zostaw pana. Witam. Witam. A pan nie powinien w szpitalu jeszcze leżeć? No właśnie. Panie Darku, może pan się przestanie bawić w doktora, tylko niech mi pan powie, co tu się stało. Co, wchodzimy. Nie mogłem leżeć bezczynnie w szpitalu. Musiałem być na miejscu i trzymać rękę na pulsie, żeby policja niczego nie przeoczyła. Dobra, to do zobaczenia. No, pa. Szef wyszedł ze szpitala. Podobno nie mógł już usiedzieć. To jest jednak koleś nie do zdarcia, co? No, żebyś wiedział. Ale Adek mówi, że wybuch zniszczył większość rzeczy w magazynie. No to musiał być konkretny. A co, myślisz, że ktoś to zaplanował? Nie wiem, może to był wypadek, ale... Patrzcie, co znalazłem. Młynek do kawy? Młynek. Waldi kawę zostawił. Co ma się zmarnować? No nie wiem, w sumie to jest kradzione. No tu masz. Oddaj. No dobra, ale komu? No właśnie. No to dawaj, pijemy. Ale pachnie. Daj. Niby to był tylko woreczek kawy, ale nie chciałem tego otwierać. Jeżeli ekspres był kradziony, no to kawa pewnie też. A jeżeli nie, no to prawdopodobnie ten cały Waldi chciałby ją odzyskać. Co wy tyle czasu tutaj robicie, że dalej nic nie wiecie? No ale spokojnie, to chyba nie są wyścigi, tak? A jak mi ktoś podłoży drugą bombę? No na razie nie wiemy, czy to była w ogóle bomba. No to chyba jest oczywiste. Samochody same nie wybuchają. Kto ma jeszcze dostęp do magazynu? No ja i mój syn, ale co pan sugeruje? Tylko pytam. To się Korynta spytajcie, a nie podejrzewajcie nas. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby maczał w tym palce. No a zresztą i tak musimy mieć dowody. No to zbierajcie je szybciej. Na co czekacie? Pan by coś lepiej tu pomógł, zamiast marudzić. Ja? To chyba wy jesteście od tego. Dobra, niech pan przygotuje po prostu całą dokumentację związaną z zastawem tego samochodu. Okej. Policja zbierała dowody, ale dla mnie sprawa była jasna. Wszystko zaczęło się, kiedy odmówiłem sprzedaży Lombardu. Najpierw szyba, teraz bomba. Do czego jeszcze zdolny jest ten Korynt? A ja podejrzewałem, że to nie Korynt, tylko Ryży, z którym spiąłem się ostatnio o tę furę. Żarty się skończyły.
No i co z tą kawą, bo już pachnie w całym Lombardzie. Już, Złotko, już. Dobra kawa. Pyszna. W sumie okej. Ty, ale jaja. Wiecie, co to jest? Co? Wiecie, co to jest za kawa? To jest Kopi Luwak. To chyba najdroższa kawa na świecie. Ja nie wiem, 1 kilogram chyba kosztuje $1000. $1000? No. Wow. No to od razu mi lepiej smakuje. Zbiory roczne ich to chyba są 300 kg maksimum. To jest naprawdę trudno dostępna kawa. Ty, to ile to może być warte? Z parę stów chyba, nie? No nie wiem, ale... A wy wiecie, jak oni robią tę kawę? Kawa rośnie na krzakach. No tak, ale co dalej? No zbiera się ją, nie? No nie. Zwierzęta ją zjadają. No jak zjadają, jak my ją pijemy. No zjadają, wydalają, Przestań, bo smak tracę. potem się to czyści. Z gówna? No, praży i jest. No to dzięki, to się napiliśmy. Ja nie wiem, o co wam chodzi. Pyszna kawka. Ja chyba idę umyć zęby. Ja też. Koniecznie. Nie wiem, co może być fajnego w kawie wydalanej przez zwierzęta. Kto to wymyślił? Okej, była dobra, ale trzeba być niezłym snobem, żeby za coś takiego tyle płacić. Stary, ty serio to pijesz? No co, o co ci chodzi? Pyszna kawka. A, tylko potem zęby umyj, okej? Kurde, to było prażone w wysokiej temperaturze, tak? Tak, kawa z prażonego gówna, no pycha. Nie chcesz, to nie pij, będzie więcej dla mnie, no. Ale tak jak bzdura z tą kawą, pokręcone wydziwianie ze zwierzakami, to dobre dla snobów. Stary, zanim ci o tym powiedziałem, to siorbałeś tą kawę jak No i nienormalny. było tego nie psuć. Ty, Co? mam. Patrz. Co masz? No patrz. Wiesz, to jest ta kobieta od tego ekspresu i kawy. Kochani, stała się tragedia. Moja kawiarnia została okradziona i splądrowana. Niestety razem z wieloma urządzeniami AGD zniknął też cały zapas kawy Kopi Luwak. No, straciłam wszystko. Najprawdopodobniej będziemy zmuszeni zamknąć naszą kawiarenkę. Postanowiłem sprawdzić newsy na temat kawy Kopi Luwak w Polsce. Okazało się, że niełatwo ją tu dostać, a jedna kawiarnia w mieście ją sprowadza. No i właśnie na stronie tej kawiarni trafiłem na taki wpis. Kurczę. Angela! Chodź na chwilę. Co tam? Co tam? Patrz. U Malwiny. Ty. Malwina i... Ja kojarzę tę kobietę. Niby skąd? No stąd. To była nasza klientka. Pamiętasz Lolek? Mąż ją bił tyran i damski bokser. Tak, było coś takiego. No, facet był komandosem. Postrzelili go nawet w trakcie interwencji u nich w mieszkaniu. W każdym razie kobieta przeszła z nim przez piekło. No to teraz znowu ma pod górkę. Kurczę, no. Pamiętam, że chciała otworzyć kawiarnię. No to jak widać kawiarnię otworzyła. No to pewnie teraz się znowu załamała. W starych dokumentach znalazłam numer telefonu tej babeczki. Zadzwoniłam, a po pracy pojechałam do niej. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co za spotkanie. No, szkoda, że w takich okolicznościach. A skąd pani wie, że mnie okradziono? Przeczytałam na pani stronie internetowej i dlatego zadzwoniłam w sprawie kawy. Pani ją ma? Bo ja nie zrozumiałam przez telefon. Przyszedł do nas facet z ekspresem i zostawił kawę jako bonus. Jezu, naprawdę? Wszystko macie? No właśnie nie. Kawy tylko troszeczkę. Ekspresu nie. Ale ja nic z tego nie rozumiem. No, facet wydał nam się podejrzany, więc nie przyjęliśmy tego zestawu. A kawa została przez przypadek. Zresztą po niej nasz pracownik panią namierzył.
Tylko tyle. A zginęło pani więcej tej kawy? 10 kilo. 10 kilo? No. To strasznie dużo kasy z tego, co wiem. Chodźmy, pani musi powiedzieć na policji wszystko, co pani wie. No właśnie o to chodzi, że ja nie mogę. Ale jak to? Dlaczego? Nie chciałam, żeby wyszło, że puściliśmy tego faceta. Musiałam jej opowiedzieć o sytuacji Jacka, o porwaniu Marysi i o tym, że mnie postrzelili. Nie lubię o tym mówić, ale liczyłam na to, że ona akurat mnie zrozumie. Marysia jeszcze długo bała się chodzić sama do szkoły. Straszne. Ale już się nie boi? Jacek wyszedł i przy nim czuję się bezpieczniejsza. To bardzo się cieszę, że wam się udało. No ale teraz pani chyba rozumie, że nie chcemy się znowu pakować w kłopoty. Kłopoty, ale... Ale jakie kłopoty? Przecież sprawa i tak jest na policji w toku. Tak, ale Jacek jest na warunkowym. No ale co to ma wspólnego z moją kawą i ekspresem? No bo jeżeli zakabluje, to będzie miał kłopoty. A wtedy nie tylko on. Cała nasza rodzina, no i Lombard. Ja za zapas tej kawy zapłaciłam ponad 30 000. Jak ja mam to teraz odzyskać? Postaram się pani pomóc. No ale jak pani chce to zrobić? Proszę mi dać trochę czasu. Ja do pani się odezwę. Dobrze. Tak naprawdę nie wiedziałam, co robić. Nie mogłam prosić o pomoc Jacka, żeby go nie narażać. Kontakt z policją też nie wchodził w grę. Musiałam się zastanowić. Młoda. Zostaw ten tablet, cały dzień przy tym siedzisz. Może coś byś poczytała? No to ty mi poczytaj, proszę. Co, ja? Co, nie umiesz sama? No umiem, ale ja lubię, jak ty mi czytasz. A ten wieczór chcę spędzić tylko z mamą. Okej? No dobra. Chodź tu bliżej. O, spięta jesteś. Przestań. Marysia jeszcze nie śpi. Nie chce tak. Co ty, przecież zaraz zaśnie, no nie wyjdzie. Tak mogę? Możesz. Zostaw. Tam mam tą ranę. Boli cię? Nie, tylko nie lubię, jak tam dotykasz. A czemu jesteś taka spięta? Nie jestem. Wydaje ci się. Angelika, ty się mnie boisz? Widziałam, że się stara, ale według mnie między nami uczucie już dawno się wypaliło. Kolejnego dnia Lolek sam otworzył Lombard i czekał na Angelikę i Jacka, którzy spóźniali się do pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Zaraz, co pani robi? No zestaw pokazuję. Mogłaby pani najpierw uprać ten zastaw. Ale po co ja będę prała, jak to tylko chwilę używane? Chwilę używane, przecież to wygląda, jakby pani to ze śmietnika wyciągnęła. Z piwnicy, dobra. Ile za to dostanę? Ja nie będę z panią rozmawiał o cenie, dopóki pani nie przyniesie czystego towaru. No ale pan sobie chyba żartuje, tak? Nie, no serio mówię, no przecież jakby tu sanepid wpadł, to by nas oskarżyli o zanieczyszczenie środowiska. Ale pan mi specjalnie łaski nie robi. W końcu to jest Lombard. Tak, Lombard, a nie wysypisko. Proszę to zabrać. Nie.
Ja się bez pieniędzy nie ruszę. To ja nie będę z panią dyskutował. No co pan robi? Nic. Jata, przytrzymaj panią. Ja za chwilę wracam. Proszę się uspokoić. Proszę mnie puścić, ratunku, policja! Okradli mnie! Co to było? Lolek miał chyba ciężki poranek. Ja nigdy nie lubiłam, kiedy z samego rana trafiali się upierdliwi klienci. Zgubiłem ją. Jezu, co to było? No, co widziałaś? Jakiś babsztyl, no. Chciała mi wcisnąć brudny dywanik. No i dlatego przed nią uciekałeś? No co miałem zrobić? Sama nie chciała wyjść. Musiałem znaleźć jakiś sposób, no. Ej, ale oddałeś jej ten skarb? Nie, musiałem powiesić na trzepaku. No przecież złapała jakiś kij i zupełnie jej odbiło. Słuchajcie, ona jeszcze tu wróci. Weź. Dzień dobry. Dzień dobry. Musicie mi dać chociaż zdjęcie tego złodzieja. No, macie tu przecież monitoring. Ale przecież rozmawiałyśmy. Myślałam, że pani rozumie. Tak, ale ja muszę odzyskać przynajmniej kawę. To dla mnie jest być albo nie być. No ale to tak jak dla mojej rodziny. Też jesteśmy pomiędzy młotem a kowadłem. Ale nie rozumie pani? Ten facet nawet nie wie, co ukradł. Ja muszę go odnaleźć. No i co, sama to pani będzie załatwiać? Nie wiem. Pomóżcie mi, proszę. A co, pójdzie pani do niego dogadać się? Ale ja nie mam innego wyjścia. Ja jestem gotowa na wszystko. Ale to jest przestępca. On pani nie odda tej kawy, o ile jeszcze ją ma. Tym bardziej nie mogę zwlekać. Ja potrzebuję jakichś wskazówek. No, albo to, albo policja. Dobrze, niech pani nic nie robi. Proszę dać mi trochę czasu, ja to załatwię po swojemu. No jeszcze tego brakowało, żeby Jacek zaczął załatwiać sprawy po swojemu. No, to się nie mogło dobrze skończyć. Ty, co to znaczy, że ty chcesz pomóc po swojemu, co? No po prostu spróbuję dogadać się z Waldim. Czyli od początku na to czekałeś, tak? Ej, o co ci chodzi? No bo ty znowu chcesz się wpieprzyć w to środowisko. Ja? Sama poszłaś do tej babki, zaczęłaś bawić się w matkę Teresę, więc nie miej do mnie pretensji. No bo ja chciałam jej pomóc. Tak? To ma być pomoc? A ty co? Jak jej pomożesz, co? Na pewno lepiej niż ty. Ej, ciszej trochę. Szef przyjechał. Sorry. Szkoda mi było tej Malwiny, ale chyba niepotrzebnie do niej poszłam. Bałam się, że teraz Jacek miał pretekst, żeby wrócić do starych układów. Czołem brygada! Cześć, szefie! No, kogo moje oczy widzą? No a jak szef się czuje? Parę zadrapań. Tak łatwo zabić się nie dam. Ale popatrz, co to za czasy wróciły, no? No, ostatnio się robi tutaj niebezpiecznie. No. No a jak ty się, dziecko, czujesz? No, lepiej niż pan na pewno. O, twój mąż godnie cię tutaj reprezentował. To znaczy oczywiście nie to samo, co ty. No, ale świetnie dawał sobie radę. Cześć, Jacek. Cześć, szefie. Musiałem skompletować parę dokumentów dla tego gliniarza, co prowadził sprawę. A czekała mnie też rozmowa z Jackiem. Angelika wróciła do pracy, więc umowa między nami dobiegła końca. Nie chcę, no. No co ty, no ze mną się nie napijesz? Ziutek wciąż nie miał pracy, za to koledzy go nie opuszczali. No jak abstynent, co ty, chory jesteś? Nie chory, tylko zapracowany, no. Zapracowany, ty. No, szukam pracy, a szukanie pracy też jest ciężką pracą, a ty mnie kusisz i tylko mam same kłopoty przez ciebie. Kłopoty, może rozchodniaka. Nie, powiedziałem nie, dziękuję. A dobra. No. Zenek, Zenuś, daj spokój, no. Zostaw mnie, Jaćka, bo jak Boga kocham, nie ręczę za Ale siebie. opamiętaj się, człowieku, to jest tylko głupia zbroja. Głupia zbroja? To ty jesteś głupia. Żelastwo ma być ważniejsze ode mnie? A wyobraź sobie, że jest. Dlaczego wyrzuciłaś ją na śmietnik? Dlatego, że miałam dosyć bycia żoną rycerza. Na walentynki miałeś turniej rycerski. Jak miałam urodziny, zapomniałeś, bo liczyła się jakaś bitwa. I tak w kółko. Ty też zapomniałaś o moich urodzinach 2 lata temu. Dla ciebie tylko koleżanki i kiecki. Zenon! A dla mnie Zenon! zbroja. 6 pieśni. Niech cię szlak. Dobry, przepraszam, że się wtrącam, ale troszkę tak słyszałem. Mógłbym tutaj coś zaradzić. Pan, niby jak?
No na przykład znaleźć zbroję. A pan wie, gdzie ona jest? No wiem, ale to będzie kosztować. A jak ci idzie szukanie pracy? Masz coś na oku? No rozglądam się, ale wie pan, że dla ludzi w mojej sytuacji to nie ma zbyt wielu opcji. Jacek, przygotowałem ci świadectwo pracy i referencje. Wiem, o co chodzi. No to miejmy to już ze sobą. No tak. No, ale tak się umawialiśmy. Praca była do powrotu Angeliki. Wróciła. No to sam rozumiesz. Szefie, ja może jednak mógłbym zostać. Nie ma pan pełnej obsady. Adek właśnie przyjął dziewczynę. Rozumiem. No i nie mogę jej zwolnić. Tak się nie robi. A my mieliśmy umowę. W porządku. Tak czy inaczej jestem wdzięczny za zaufanie. A ja się cieszę, że go nie nadużyłeś. To są te papiery. I wypłata. Dorzuciłem małą premię. Dzięki za wszystko, szefie. Do widzenia. Do widzenia. Dałem szansę Jackowi, żeby mieli za co żyć z Angeliką podczas jej rekonwalescencji. Nie narzekałem na niego, no ale nie chciałem mieć małżeństwa wśród personelu. Ich interesy zawsze byłyby dla nich ważniejsze niż interes firmy. A tak nie może być. No co, no, będę leciał. Pożegnałem się właśnie z szefem. Nie zgodził się, żebyś został? Nie, muszę poszukać gdzieś indziej. No nic, trudno. I tak dużo nam pomógł. Cześć, stary. Trzymaj się. Co, już koniec? No, tak jak mówiłem. No dobra, no to co, wpadaj do nas. Ale od razu lecisz szukać pracy, tak? No tak, pokręcę się trochę po mieście. Tylko nie rób nic głupiego. Pamiętaj, że dostałeś szansę. Pamiętam i nie zrobię, obiecuję. Marysia nie zniesie, jeśli znowu trafisz za kraty. Angela, nie trafię. Obiecuję. Kiedyś już przechodziłam jego wyjścia na miasto na akcję z koleżkami. Żyłam w ciągłym strachu o niego, a później o córkę i o siebie. Chciałabym w końcu żyć normalnie i po prostu czuć się bezpiecznie. Panie Karolu, potrzebuję swoją zbroję. A ma pan kasę? A co w tym dziwnego, jeżeli mówię, że chcę wykupić zastaw? No, zazwyczaj pan chce odebrać, ale bez kasy. Dobra, niech pan mnie tutaj makarona na oczy nie nawija, no. Proszę bardzo. A, Ale jeszcze prowizja. czyli ile? 11,50. Za jeden dzień? No tak, no 0,5% za jeden dzień i 10 zł za przechowanie. Przecież to jest dzierstwo. No ale trudno. Jak trzeba, to trzeba. Miłość nie zna ceny. Widzę, że się ostatnio powodzi. Skąd pan ma tyle kasy? Nie czas na wyjaśnienia. Muszę małżeństwo ratować. Jak to? Pana małżeństwo? No coś pan. Nie moje. Rycerza. Nie rozumiem. A, nie musisz pan niczego rozumieć. Tylko weź pan moją zbroję oddaj. 11,50, tak? 11,50. Dobra, to ja już idę. Dobrze. Nic nie rozumiałem z tej sytuacji ze zbroją. No ale pozbyłem się jej, Lombard coś tam zarobił, a Ziutek w rezultacie miał kasę na kolejny przelew. Jacek uruchomił swoje kontakty w półświadku i odnalazł Waldiego, który właśnie spotkał się ze swoimi kumplami z grupy przestępczej. Chłopaki, na razie dzisiaj po stóweczce za tą robotę.
Resztę będziemy tasować jutro, nie? No dobra. To trzymajcie się. Do jutra. Nie? Nara. O jest, kurwa! Co jest? Kurwa, przestań! Kurwa, kim ty jest? Oła, kurwa, stary! Jacek odzyskał skradzioną kawę i ekspres i postanowił od razu pojechać do kawiarni. Niech mi pan pozwoli wyjaśnić. A co to wyjaśniać? Dzisiaj miałem utrzymać towar. I co ja teraz powiem klientom? Że nie dostaną tej kawy? Że będzie, albo przesunąć termin. Może pani lubi wychodzić na idiotkę. Ja nie. Ja postaram się jak najszybciej sprowadzić następny transport. Ale ja nie mam czasu na zabawy podchody. Naciągnęła mnie pani i tyle. Ale przecież ja zostałam okradziona i sama straciłam wszystko. Przykro mi z tego powodu, ale ja też muszę prowadzić interes i mam rodzinę do wyżywienia. To proszę mi dać trochę czasu. Ja dostarczę panu tą kawę. Żądam zwrotu zaliczki. A jak nie, to pójdę na policję i zgłoszę oszustwo. Ja oddam panu pieniądze. Ma pani czas do jutra. Moja kawa. Witam. Udało się. No wie pani, ja jestem porządna firma. Jeżeli umawiam się na biznes, to zawsze dotrzymuję słowa. Naprawdę ma pan wszystko? A proszę, pani zbroja. Jezus Maria. A obawiałam się, że już mnie pan oszuka. Wypraszam sobie. Na drugi raz to pani nie pomogę. Proszę. Przepraszam, a z tych 500 zł, które panu dałam, czy została jakaś reszta? Absolutnie nic. To i tak chyba niewiele za uratowanie małżeństwa, co? No tak. No, tak myślałem. Do widzenia. Do widzenia. I jak tam ci dzisiaj poszło? Znalazłeś coś? Daj spokój, totalne dno, nic nie ma. A jeszcze dla ludzi takich jak ja to już w ogóle. No ale chyba nie mówisz im o tym, że siedziałeś. No co ty, no ale jak mowa o doświadczeniu i poprzednich miejscach pracy, to samo wychodzi. No ale cały czas mówią o tym, że nie ma kto pracować. Nawet ludzi z Ukrainy ściągają. No właśnie, widzisz, a mnie nie chcą. Przecież nie pójdę zamiatać ulic. No, w naszej sytuacji to akurat nie ma co wybrzydzać. No nie, tak nisko jeszcze nie upadłem. Pochodzę jeszcze po budowach i popytam. O, to dopiero pierwszy dzień szukania. Na pewno coś znajdziesz, zobaczysz. Przynajmniej dobrze, kochanie, że ty masz pracę. No i nawet nie wiesz, jak się cieszę, że do niej wróciłam. No, teraz już wiem. Ty wiesz, Angela, że ja latami marzyłem o tym, co mamy teraz. O domu, rodzinie. A myślałem, że już to wszystko straciłem na zawsze. Zazwyczaj docenia się to, co się miało, dopiero jak się to straci. Ja byłem pewny, że jestem już skończony. Że straciłem szczęście. Ale ono wróciło dzięki tobie. Przestań. Zasłoniłaś mnie własnym ciałem. Gdyby nie ty, byłbym już trupem. Jacek, nie chcę do tego wracać, okej? Ci tego nigdy nie zapomnę, kochanie. Naprawdę próbowałam, ale nie mogłam się przełamać. Najgorsze, że widziałam, że Marysia jest szczęśliwa. Ja niestety nie byłam. Nie kochałam już Jacka. No ale miałam nadzieję, że może z czasem to uczucie jeszcze wróci. Następnego dnia z samego rana pierwszą klientką Lombardu była Malwina. Kobieta była w znakomitym humorze. Wiecie, co się stało? No, nie wiemy, ale chyba coś dobrego, skoro pani taka radosna. Kawa się odnalazła. No i ekspres. W jaki sposób? No ktoś podrzucił kawę i ekspres pod drzwi mojej kawiarni. Ale jak to możliwe? No ja właśnie o to was chciałam zapytać. No jak to zrobiliście? Nie, no, to nie my. A może pani mąż?
Nic mi o tym nie wiadomo. Ważne, że kawa i ekspres się znalazły. Nawet nie wiecie, jaka jestem szczęśliwa. Ale jak to, wrócił cały towar? Nie cały, ale większość. Widocznie złodziej nie wiedział, co ma. A może sam chciał ją wypić. No to całe szczęście, że tego nie zrobił. Brakuje tylko kawy za $300, ale resztę odzyskałam. Mój interes jest uratowany. Super, fajnie, że się wszystko znalazło. A to dla was. A nie, dziękujemy, już swoje wypiliśmy. Ale weźcie, proszę. I smacznego. Dziękujemy. Dziękuję. Totalnie mnie zaskoczyła ta kobieta. Jacek widocznie musiał jakoś załatwić tę sprawę, ale nawet słowem nie pisnął. Bałam się, co to mogło oznaczać. Jacek tymczasem nadal szukał pracy. Nie wybrzydzał. To już kolejny właściciel firmy, który nie miał dla niego dobrych wiadomości. No, szefie, ja naprawdę mogę wszystko robić. No ja rozumiem, ale nie mam teraz roboty. Tyle tylko, żeby dla całej ekipy wystarczyło. No wie pan, taki okres, nieciekawy. No dobra, ale to może weźmie pan mój numer i zadzwoni, jakby coś nagle wyskoczyło. No nie wyskoczy. Niech pan się sam odezwie. Gdzieś na wiosnę, jak nowe budowy ruszą. Dobra. Dzięki za informację. No siema Jaca, widzę, że znowu się widzimy. Tak, to ci tak miskę wyklepał. Nie wiesz kto? Doskonale wiem, że to ty mnie tak załatwiłeś, A kto? Kto mi sprzęt z chaty i kawę? Tą, co chciałem u ciebie sprzedać. Co ty pieprzysz, ja niczym nie wiem. Nie wiesz, niczym to dostaniesz w takim razie. Proszę, szefie. Kawka. Dziękuję, Angela, dziękuję. Wszystko w porządku? W porządku. Kawka, czy będzie smakowała? A coś z nią nie tak, że się tak dopytujesz? Nie no, okej. Super jest. A co wy się tak dziwnie zachowujecie? O co chodzi? No tylko sprawdzamy, czy dobra kawka, szefie. No. Bardzo dobra. Wyśmienita. W następnym odcinku Adrian postanawia wyrównać rachunki z gangsterem Ryżym. Właściciel konkurencyjnego Lombardu, Korynt, chce zakończyć konflikt z Kazimierzem. Przyszedłem zakopać topór wojenny. Policjant Darek wyjawia nowe fakty w sprawie eksplozji w magazynie. Auto było trefne. Kradzione w Niemczech. Ale jak to jest możliwe? Kazimierz dowiaduje się o lewych interesach Adriana i Ryżego. Czyś się zwariował? Ciszej, no. To głupota. Jak mogłeś wymyślić, żeby szkodzić Koryntowi wybijaniem szyb i porzucaniem lewych faktów? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.